Siema, tu Wahacz. Zapraszam na wrażenia z pierwszego kontaktu z Renault Symbioz, czyli z modelem uzupełniającym ofertę tego producenta w segmencie C. Jazdy miały miejsce w okolicach Walencji, więc przy okazji można rzucić okiem, jak wyglądają tamtejsze drogi. Skupmy się już jednak na Symbiozie. Model ten ma 441 cm długości oraz 179 cm szerokości, zatem plasuje się on gabarytowo całkiem zgrabnie pomiędzy innymi Renault, ponieważ na długość Captur ma 422 cm, Austral ma 451, a Arkana 457. Jak na obecne czasy przystało, Symbioz jest podwyższonym crossoverem i najwięcej pod kątem stylistyki dzieli z Capturem czy Clio po liftingu, ponieważ mają one zbliżony front, zgodny z nową filozofią stylistyczną marki dla trochę mniejszych modeli. Bardziej kanciasty tył zdradza jednak, że Symbioz to zupełnie nowy twór i dzięki tej kanciastości całość na dworze wypada spójnie i moim zdaniem też prezentuje się naprawdę przyjemnie dla oka. Tak jak w innych modelach Renault, usportowiona wizualnie odmiana to Esprit Alpine i na większości ujęć z zewnątrz auta w szarym kolorze i na wszystkich z kabiny jest właśnie Esprit Alpine. Niebieskawy lakier to egzemplarze w najbogatszej odmianie Iconic. W Esprit Alpine dostaje się odpowiednie oznaczenia, inne felgi o rozmiarze 19 cali, a także czarne wykończenie niektórych elementów na zderzakach. We wnętrzu za to Renault postawiło na starszą koncepcję, ponieważ dostajemy w nim projekt deski rozdzielczej czy drzwi, znany już od kilku lat i czasów debiutu Arkany czy Captura i przyznam, że trochę nie rozumiem tego podejścia. To znaczy rozumiem, że Symbioz opiera się o tą samą platformę co debiutujące wcześniej crossovery, ale jednak design kokpitu z najnowszych modeli wypada moim zdaniem ciekawiej i producent mógłby się na nim w pełni skupić, byłby on też spójniejszy z nadwoziem. Wciąż jednak, abstrahując od spójności, projekt kabiny Symbioza wygląda po prostu ładnie. Bez zmian Renault zostawiło dobrą jakość materiałów, jaka cechuje auta z tym kokpitem, zatem w eksponowanych miejscach mamy estetycznie wyglądające tworzywa, nie słyszałem też żadnych trzasków podczas użytkowania. Szkoda tylko, że w Symbiozie występuje już twarde, plastikowe wykończenie górnych partii drzwi, którego kiedyś nie było, a pojawiło się dopiero niedawno. W kabinie Esprit Alpine oferuje kolorystykę nawiązującą do barw francuskiej flagi, czy wzory na materiałowych wstawkach i efekt, który wprowadza ta odmiana, jest moim zdaniem bardzo pozytywny. We wnętrzu Symbioza producent zastosował za to najświeższe multimedia stosowane w Renault, czyli Open Air Link i robią one świetne wrażenie i są moim zdaniem jednym z lepszych rozwiązań na rynku ze względu na udane połączenie integracji z usługami Google, a także z takim normalnym samochodowym systemem. Usługi Google oznaczają tutaj możliwość korzystania z map Google, asystenta głosowego czy instalowania aplikacji, tak jakby użytkowało się smartfon z Androidem, co jest bardzo wygodne. Z drugiej strony mamy tutaj rozsądnie zaprojektowany interfejs do obsługi multimediów czy ustawień samochodu, całość działa szybko, a ekran o przekątnej 10,4 cala jest odpowiednio duży i co istotne, jest on oferowany w Symbiozie zawsze w standardzie. Względem Captura czy Clio Renault wprowadziło jeszcze jedną zmianę we wnętrzu, to znaczy pozbyło się panelu klimatyzacji opartego o pokrętła, a zamiast tego umieściło go w rzędzie fizycznych przycisków pod ekranem, tak jak w nowych modelach z Open Air Link. Wygląda to może mniej ciekawie, ale ponieważ te przyciski są fizyczne i wygodne, to ergonomicznie wypada to rozwiązanie tak samo dobrze jak wcześniej. Pod ekranem mamy dwa porty USB, które są w standardzie C. Kolejne dwa złącza USB-C występują z tyłu. Na kierownicy znowu spotkać można styl z trochę starszych Renault, jedynie mamy tu nowe logo producenta. Wspominane rozmieszczenie broni się tym, że jest rozsądne i ergonomiczne. Po prawej stronie steruje się komputerem pokładowym, a z lewej tempomatem. Za multimedia odpowiedzialny jest joystick, dobrze znany z modeli Renault już bez względu na ich staż rynkowy. Testowany egzemplarz wyposażony został w kamery 360 stopni i ich jakość rozczarowuje. Obraz jest wciąż używalny, mamy też rozsądnie kontrolowane pole widzenia, ale ostrość jest za to kiepska i Renault powinno moim zdaniem zastosować tu już lepsze kamery, obecne przecież w ich większych, nowych modelach. Na liście opcji znajduje się również w Symbiozie Solar Bay, czyli duży szklany dach z możliwością przyciemniania bez rolety, a według tego, co wyczytałem na stronie producenta, w dużym uproszczeniu, wykorzystując zmianę orientacji ciekłych kryształów dzięki napięciu elektrycznemu.
Rozwiązanie to robi duże wrażenie wizualne i też przyznam, że dobrze wypada użytkowo. To znaczy przy jeździe przy bardzo ciepłej, słonecznej pogodzie, po powiedzmy zasłonięciu dachu, słońce nie było problematyczne. Zdaję sobie sprawę, że dla części osób zwykła materiałowa roleta wciąż byłaby lepsza, ale po pierwsze Solar Bay jest opcją, więc nikt nie jest na niego skazany, a po drugie po prostu spełnia on swoje zadanie. Cennik Symbioza startuje w Polsce od 135 900 zł za wersję Techno, która jest już całkiem solidnie doposażona, bo dostaje się chociażby kamerę cofania z czujnikami parkowania, wspominany ekran 10,4 cala z usługami Google, dostęp bezkluczykowy, adaptacyjny tempomat, aluminiowe felgi i jeszcze trochę innych rzeczy, więc jak na auto tego typu jest to dla mnie poziom wystarczający. W środku cennika znajduje się Esprit Alpine, które tutaj nie oznacza jednak najbogatszego wyposażenia użytkowego, a po prostu dołożony pakiet stylistyczny. Na szczycie mamy za to Iconic, gdzie już sporo funkcjonalnych bajerów się pojawia, jak na przykład elektryka foteli z przodu czy klapy bagażnika, system półautonomicznej jazdy, czy trochę innych asystentów bezpieczeństwa. Esprit Alpine również można w te elementy doposażyć, więc Renault w tej kwestii daje użytkownikowi trochę swobody. Nie ma jej jednak w Symbiozie w obszarze układów napędowych, bo obecnie na pokładzie może znaleźć się tylko jeden, czyli pełna hybryda e-Tech, a w 2025 roku dojść mają do oferty miękkie hybrydy. Układ napędowy, którym jeździłem teraz, oparty jest o silnik benzynowy 1.6, pełniący różne role. Trybów, którymi steruje komputer, jest łącznie 15 i benzyna może robić albo za generator prądu, albo równolegle napędzać koła przy większym obciążeniu. Funkcjonuje to na takiej samej zasadzie jak w innych modelach z tym rozwiązaniem jak Arkana czy Captur, ale w Symbiozie sposób działania e-Tech zdaje się być lekko ulepszony i mam tutaj na myśli chociażby sprawniejszą reakcję na wciskanie gazu. Hybryda od Renault wciąż do najdynamiczniejszych nie należy i jest propozycją dla osób, które nie mają jakiegoś parcia na ostrą jazdę, ale teraz jest pod tym kątem trochę lepiej. Wciąż za to mamy tu bardzo pozytywną, moim zdaniem, cechę e-Tech, to znaczy priorytet dla ruszania w trybie elektrycznym, bo dzięki temu w dobrym tempie do okolic 40-50 km na godzinę można startować wyłącznie na prądzie z dobrą płynnością i powtarzalnością. Są też mroczniejsze strony, jak etapy, gdzie silnik benzynowy doładowuje akumulatory, wkręcając się na wysokie, niepowiązane za bardzo z prędkością obroty, ale w tym przypadku też w Symbiozie było to jakby mniej ostentacyjne i mniej zwracało uwagę. Przy czym tutaj zaznaczę, że większość trasy przebiegała po terenach pozamiejskich, więc dopiero w zwykłym teście, kręcąc się po Warszawie, będę mógł to konkretniej ocenić. Jeśli chodzi o spalanie, to na drogach z limitami do 90 km na godzinę podczas jazd testowych komputer pokładowy pokazywał około 4,5-5 litrów. W innych warunkach przejechałem zbyt krótki dystans, aby przy charakterystyce e-Tech i jego doładowywaniu podać rzetelne rezultaty. Pod kątem właściwości jezdnych samochód zachowuje się z grubsza tak jak inne crossovery Renault, to znaczy nie czuje się w nim sportowego stylu, ale prowadzi się on przyjemnie. Personalizacja trybów jazdy pozwala dostroić chociażby siłę wspomagania i na ustawieniach bardziej dynamicznych Symbios po dosyć krętych hiszpańskich drogach jechał pewnie i też przewidywalnie. Również ok wypadał pod kątem komfortu, bo chociaż nie jest to jakoś przesadnie kanapowo zestrojony samochód, to mamy tutaj rozsądny balans pomiędzy wygodą a właściwościami jezdnymi. Jak na takiego crossovera nie mogę mu nic zarzucić. Bagażnik tego modelu ma od 492 do 624 litrów pojemności i zależy to od położenia tylnej kanapy, która jest przesuwana przód-tył. W każdym wypadku są to solidne wartości, tym bardziej, że kufer oferuje duży otwór załadunkowy, niski próg oraz regularne kształty. Po złożeniu oparć drugiego rzędu uzyskać można maksymalne zdolności ładunkowe wynoszące 1582 litry oraz podłogę bez wyraźnego uskoku, ale oparcie trochę się wtedy unoszą. Przesuwając tylną kanapę maksymalnie do przodu, nie ma co liczyć w większości przypadków na akceptowalną dla dorosłych pasażerów ilość miejsca, ale przy odsuniętej do tyłu nie narzekałem na zapas na nogi. Wciąż możliwość takiej aranżacji przestrzeni, w zależności od tego, gdzie jest ona bardziej potrzebna, to plus Symbioza. Nad głową, pomimo Solar Bay, też miałem trochę zapasu. I to wszystko, co mam do przekazania z pierwszego kontaktu z Renault Symbios. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania mu łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!